Dobra, zaczynam kolejny dzień. Chłopaki po mnie przyjechali do mojego pokoju. Jeszcze wam nie pokazywałem. Nie, chyba pokazywałem, albo nie pokazywałem. Idziemy właśnie na śniadanie. Jeszcze dwóch tam chłopaków dalej poszło gdzieś do sklepu. I przyjechali po mnie, żebym przyszedł do nich na śniadanie właśnie. Bo jest wszystko zrobione. Myślę, że bardzo miło. Przyszło śniadanko dla mnie. Wygląda cudownie, naprawdę. Wow, chlebek jeszcze. Po śniadanku z chłopakami na następnie jeszcze szykujemy ładowarkę. Chłopy tutaj już otwierają i zaraz ruszamy na zwiedzanie. Znaczy ja jadę z kierowcą, oni zostają. Ale tak mnie tu dobrze goszczą, że naprawdę niesamowite. Naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak dobrze mnie tu traktują. I to tak naprawdę, wiecie, no my się nie znaliśmy, a jest naprawdę świetnie. I say thank you for everything. I feel really good here. Really. I also feeling good. Thank you. Very happy. Taki pokoik dostałem. No jest super, naprawdę. Dobrze się śpi przede wszystkim, bo jest klima, a jest naprawdę gorąco. Także klima ratuje moją noc i dobre spanie. Dobra, jadę na zwiedzanie. Jedziemy już z panem. Zaczynamy na początku od muzeum. Następ powiedział, że muszę obowiązkowo tutaj zobaczyć muzeum, jak jestem. Załatwił mi tam przewodnika. Coś tam wam ze środka na pewno pokażę, jak będzie coś ciekawego. Sam jestem ciekawy, co tam jest. A następnie mamy cały dzień zwiedzania. Także to będzie na pewno długi dzień. Będzie podzielony na 2 odcinki też na pewno. Także tylko właśnie w który dzień to będzie? Nie wiem, czy to będzie w piątek i w sobotę, czy w sobotę będą obydwa. Tego jeszcze nie wiem, to się dopiero wszystko okaże. Naprawdę mnie tu dobrze goszczą. Serio. Jestem bardzo ucieszony. Dobra, no to nic. Za chwilę odezwę się w muzeum. Znaczy muszę tam najpierw znaleźć tego mojego przewodnika. Muszę się z nim jakoś skontaktować, bo tam gdzieś ma na mnie czekać. No i tak jak mówiłem, jak będzie coś spoko, to wam pokażę. Tak w ogóle chciałbym was zaprosić do sklepu Podróże Wojownika. Macie tam dużo różnych rzeczy i sportowych, i ciuchów. I chciałbym powiedzieć o promocji, która teraz aktualnie jest. Jeszcze przez jakieś 9 albo 8, nie wiem kiedy to będzie opublikowane. Jak kupicie 2 koszulki, trzecią dostajecie gratis, to wtedy koszulka wychodzi po 100, czyli za 200 wy macie 3 koszulki. Tylko jeśli będziecie chcieli tą promocję, to musicie się odezwać na maila do mnie podrodzewojownika@gmail.com i tam wam wszelkich informacji udzielę. Już dojechaliśmy chyba do... Is it Old Town? This is Old Town? Not Old Town. Railway station. Okej. A tutaj dojechaliśmy do w pobliżu stacji kolejowej, głównego dworca. Na Old Town pojedziemy później. Myślałem, że tu też już jesteśmy w Old Town, ale jeszcze jednak nie. Jednak najpierw nie jedziemy do muzeum, tylko przyjechaliśmy do kościoła świętego Antoniego. Okej. Kierowca nie jedzie ze mną, bo jest muzułmaninem. Znaczy to pewnie bym mógł, ale może nie chcę. No, to jest kościół, który powstał w 1937 roku. Czyli na pewno wybudowali go Brytyjczycy. Jak tutaj jeszcze było pod panowaniem kolonii brytyjskich. Krzyże. Nazywałem meczety, to kościół też pokażę. Oprócz tego kościoła tutaj będę jeszcze jechał pod katedrę świętego Patryka, która jest z 880 roku chyba, jakoś tak, która jest bardziej w centrum miasta, także tam pojadę troszkę później. Musicie wiedzieć, że tutaj właśnie w Karachi, oczywiście tak, Pakistan cały, większość, to jest jakieś 95%, to są oczywiście muzułmanie, ale tutaj w Karachi też można spotkać właśnie chrześcijan, buddystów, hindusów, to jak się nazywa to, co oni wyznają.
Hinduizm. Hinduizm? Chyba tak. Nie chcę wam teraz źle powiedzieć, bo się mogę mylić, ale chyba tak. Będzie śmiesznie, jak kościół cały toczony. Drut, kamery. No ale tak jest, no. Ale to pełno śmieci. No i naprawdę, no, w tym mieście w wielu miejscach właśnie widać ten problem ze śmieciami. Że są po prostu wszędzie. Powiem wam, że układy tu chyba muszą być dobre. Jestem tu właśnie u dyrektora muzeum, czekam na kawkę, zaraz będziemy pić kawkę. No, ja to się zawsze umiem poukładać. Ej, jaja dobre. Tamten gościu mnie z kimś pomylił. Zaprosił mnie do biura, kawę i tak dalej. Okazało się, że my jeszcze w ogóle w muzeum nie byliśmy. Tylko to był jakiś parking. I on mnie zaprosił, tam kawę i tak dalej. Jakieś papiery mi daje, pokazuje, żeby wypisać. Ja mówię, ty, ale co to? A on mówi, no tu masz to. Ja mówię, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Od słowa do słowa. Przyszedł właśnie mój kierowca i mówi, ty, chyba go pomyliłeś z kimś. No i się okazało, że to nie chodziło w ogóle o mnie. No ale już, jak już kawkę zaproponował, to kawkę już wypiłem. I idziemy dopiero teraz do muzeum. Ale śmieszna akcja na maksa była. O, dopiero teraz wbijamy do muzeum. Ale to była dziwna akcja. Może czekał akurat na kogoś podobnego do mnie. No i tak, z muzeum możecie zobaczyć tylko tyle. Ale pięknie to wygląda. Ciekawe, ile lat to ma. Ej, buddyjskie. Budda. No dobra, trochę wam wytłumaczę, dlaczego nic nie pokazałem w środku. Bo muzeum dzisiaj jest zamknięte. Nasim jak dzwonił do przewodnika, no to nic mu nie powiedział, że jest zamknięte. I tutaj pan w środku był bardzo zdziwiony, bo ten pan tamten tu pracuje. I on był bardzo zdziwiony, że temu nic nie powiedział, że dzisiaj jest zamknięte. I powiedzieli, że bardzo mnie zapraszają, ale jutro. Bo w każdą środę po prostu jest zamknięte. No to tak, no to teraz jedziemy zobaczyć takie stare miasto, czyli tam takie coś, jak ja chcę oglądać, o, tak powiem. Doszliśmy na dzielnicę Sadar. Jest to podobno jedyna taka dzielnica na świecie, gdzie oryginalne marki, jak nie chcą czegoś gdzieś wysłać na świat, bo na przykład coś jest źle wszyty guzik, gdzieś znaczek źle zrobiony albo coś takiego, wysyłają to właśnie tutaj, na tą dzielnicę i można tu kupić oryginalne rzeczy, ale nie do końca, które chciały być wysłane na świat. Po prostu mają jakieś defekty, to się mówi. Właśnie mam zaraz zobaczyć. Może znajdę jakiś taki sklep z takimi rzeczami. Na tyle? A, w złą stronę. Okej. W złą stronę poszliśmy. No, także postaram wam się pokazać. Tylko właśnie powiem wam tak, jedną rzecz, że pewnie będzie ciężko tu poznać dużo tych podróbek z tymi oryginalnymi, bo tu też sprzedają oczywiście podróbki oryginalnych film. Nie wiem, jak mi się to uda rozpoznać, ale zobaczymy. Może trafię na taki sklep akurat. Ale czytałem w internecie, że to właśnie, że to niby jest jedyna dzielnica taka na świecie. Czy to prawda? Tego wam nie powiem. Kurde, bardzo dużo sklepów jest pozamykanych jeszcze. No, tutaj akurat była jakimiś czapkami tylko. Ale dużo jest jeszcze zamknięte. Nie wiem dlaczego, że jest po 12. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Idziemy teraz jeszcze pod tą katedrę. O, widzę, że tu się w sumie więcej dzieje, to chyba tu się więcej zacznie rzeczy. Idziemy pod katedrę ze Świętego Patryka. Idę wam pokazać. Bo podobno naprawdę pięknie wygląda. Jest tu jeszcze, z racji tego, że pokazuję też kościół, katedrę,
Jeszcze chciałem później iść do meczetu, który tutaj tak na ładnie wygląda, tylko nie wiem, czy właśnie pójdę tam dzisiaj, czy pójdę tam jutro. To się okaże, bo tak naprawdę wiecie, no też coś muszę zostawić na jutro. Jeszcze jutro mam tutaj jeden dzień. Nie chciałem wszystkiego zobaczyć dzisiaj, a jutro nie mieć co mam pokazać. W ogóle są już 34 stopnie. Czekajcie, bo zaraz zakurzył. Wiecie, wziąłem sobie długie spodnie, wziąłem drugą bluzę. Mówię, dobra, będę na długo chodził, żeby nie zwracać za bardzo na siebie uwagi. Ale się nie da, to po prostu się nie da, jest tak gorąco, się nie da tego wytrzymać. A jest dopiero 12, 134 stopnie, także za 2 godzinki to pewnie może dobić nawet do 37. To w słońcu, to w cieniu, a to w słońcu ogień będzie. No ze mnie się leje cały czas. Jestem właśnie pod katedrą Świętego Patryka z 1881 roku. To jest jeszcze pomnik Jezusa. W 1931 prawdopodobnie go zrobili. Ale nie chcą mnie wpuścić do środka. Nie wiem dlaczego. Normalnie ludzie tam są na tym środku. A oni powiedzieli, że nie mogę i koniec. Co jest dla mnie bardzo dziwne. O, tam na przykład już ktoś. Chciałem naprawdę to zobaczyć, bo to jest ciekawe, że wiecie, no w takim kraju jeszcze się zachowały takie budowle i to wygląda naprawdę bardzo ładnie. No ale cóż, nie ominę tego. I cannot go inside. I don't know why. Wszędzie śmieci. To jest naprawdę widok, który można zobaczyć chyba tylko w Indiach i tutaj. Nie wiem dlaczego. Nie wiem w ogóle dlaczego tutaj nie ma takich instytucji po prostu sprzątających też. Bo wiecie, jakby to było tak, że ktoś by też to sprzątał wszystko, na pewno by to inaczej też wyglądało. A tu po prostu chyba nie ma takiego czegoś. Bo nie wiem, że tyle śmieci się zbiera na przykład w 1 albo w 2 dni. Stare lisze. To mi się tak z Bangkokiem kojarzy. Niczym innym. Kurczę, no szkoda, że mnie tam nie wpuścili. Bo chciałem zobaczyć i wam pokazać. Dobra, teraz idziemy jeszcze tutaj przejść kawałek. Musieliśmy kupić wodę, bo jest na maksa gorąco. I później muszę jechać gdzieś wykonać teścik. Wiecie jaki, nie będę mówił. No a jakby ktoś pytał, co się robi, jak jest za dużo śmieci. Wiecie. No ale to... No nie wiem co powiedzieć. Tutaj widzę, że siesta. Trzeba uważać, żeby to nie przejechało. Nie no, jak na razie to powiem wam, że nie widzę żadnych takich, co już przypominały nawet tak mocno oryginalne. No widać pełno butów i tak dalej. No ale to widać, że to podróby i to takie mocne. Teraz się trzeba przedostać. Sorry. Zaraz wam powiem, co tutaj jest. A, to też jakiś market w środku. Teraz będziemy tutaj najstarszy właśnie market jaki jest, 1889. To jest właśnie Empress Market. Także tutaj pewnie
Będzie czuć innego ducha. O, nie, no tutaj to jest zupełnie coś innego. Ale to zarobiście wygląda. Popyczki. Pan kierowca chciał mnie zabrać jeszcze na mięsny market, ale dziękuję bardzo. O, no. Patrzcie, co tutaj pan ma. Miksy. Też przyprawy piękne. Fajnie to wygląda wszystko, jak to jest tak posypywane na takie wielkie kupy wszystkiego. Tutaj to już takie nowocześniejsze sklepy, już lepiej zrobione. Dajcie znać w komentarzach, kto z was by się odnalazł w tym mieście. Powiem wam, że jako kierowca to chyba nikt. Bo na początku na pewno trzeba się nauczyć jeździć tak jak oni. Bo bez tego to ciężko to widzę. To jest naprawdę no coś innego. Inny styl jazdy. O, tutaj wyszliśmy teraz w elegancką dzielnicę. Patrzcie, jakie są jakieś garnitury. No. Powiem wam, że nie widziałem jeszcze takich. Inaczej wyglądają. Bardzo, bardzo elegancko. No i wszędzie śmieci. Tu śmieci się nie wyrzuca do kosza, tylko się wyrzuca przed sklep albo na ziemię. Wiecie, co jest najgorsze? Tu właśnie chyba brakuje takiego czegoś, żeby ktoś komuś tłumaczył, że tak się nie robi z tymi śmieciami. Od razu na przykład szło dziecko, wypiło coś, zjadło papierek, kubeczek odłożyło, a papierek na ziemię. Tak to wygląda, no. Ja nie mówię, że ja nigdy nie wywaliłem żadnego papierka nigdzie i tak dalej, no bo oczywiście to każdy z nas to zrobił. Ale w kraju na przykład takim jak tu, uwaga, czekajcie, muszę przejść przez drogę, albo jak w Indiach, wiecie, w Indiach żyje 1,3 miliarda ludzi. Jak każdy wyrzuci papierek na ziemię, to sobie wyobraźcie, a każdy wyrzuca ich parę dziennie pewnie. A tutaj jest 200 milionów ludzi w tym kraju. To też jest, przecież to jest 5 razy więcej niż w Polsce. A i w ogóle fajnie by jeszcze było powiedzieć co do tego, ile tutaj w Karachi żyje ludzi, bo to jest podobno największe miasto na świecie, największe miasto tutaj w Pakistanie, podobno jedno z największych na świecie, albo na którymś tam miejscu jest. Czytałem o tym, ale nie pamiętam na którym. No i powiem wam, że wiele źródeł różne informacje podaje, także naprawdę jest mi ciężko sprecyzować, bo były liczby od 20 do 30 milionów, a nawet ktoś mi mówił, że nawet koło 40, to już może mały getto nie uwierzyć bardziej, no ale liczba tak koło 25 a 30 pojawiała się najczęściej, także no w to chyba najbardziej można uwierzyć. Właśnie jestem u pana fryzjera, tutaj też rozmawiamy teraz z chłopakami i robi dobrą robotę, naprawdę jestem zadowolony. No i robota zrobiona elegancko, no chłopak się tak starał. Oczywiście herbatka wypita, jakby to było inaczej, na herbatę trzeba zaprosić zawsze. Super, pogadaliśmy trochę, mówią, że jestem pierwszym Polakiem, którego w ogóle spotkali, także fajnie. Ale wiecie co było dla mnie ciosem, jak tam przyszedłem? Wiadomo, wszystko fajnie, wszystko mili i tak dalej.
Ale nagle się pytają, masz żonę? Ja mówię, że nie, że jeszcze za młody jestem na żonę. No to mam jeszcze na to czas. Oni mówią, jak to za młody? Ja mówię, no kurde, ja mam dopiero 32 lata. Oni mówią, naprawdę? Ja mówię, no naprawdę. Oni mówią, wyglądasz na 42 lata. I to dało mi do myślenia, że YouTube mnie niszczy po prostu. Podróże mnie niszczą. Że jak ja zauważyłem, jak oglądałem swoje filmiki sprzed 2 lat, jak zacząłem podróżować i zacząłem robić YouTube'a, filmy na YouTube, to ja naprawdę się zestarzałem. Nie wiem, co mnie tak wykańcza. Czy po prostu ciągłe zmęczenie, ciągłe słońce, bo słońce też wiadomo, że zajeżdża. Czy nie wiem, czy kupię komentarze. Chociaż ostatnio wiecie, cieszę się, że piszecie te komentarze, ale ostatnio naprawdę staram się mało zwracać na to uwagę, bo dużo osób lubi gasić czyjś ogień, że tak powiem. No ale muszę odpocząć wreszcie, naprawdę muszę odpocząć. Mam nadzieję, że teraz po Pakistanie trochę będę miał okazję. No i później wrócę do Tajlandii. Niby też odpocznę od tego, ale będę mocno trenował, bo do kolejnej walki w fejmie się będę przygotowywał. Ale muszę trochę odżyć i trochę świeżości złapać. No bo widzę po sobie, że trochę mi to daje popalić. I ktoś teraz mi może powiedzieć, skończ gadać głupoty, jesteś cały czas na wakacjach. No to widzicie, jak bycie teraz na wakacjach człowieka odmładza. Dobra, nic. Kończymy, jedziemy załatwiać sprawy. Do następnego. Pozdrawiam. Zostawcie subskrypcję. Lecimy po 250 000. Pozdrawiam.